dobry Państwu, witamy serdecznie z siedziby firmy Hubix. Jest dzisiaj z nami gość Marcin Ruta, jest z nami też Robert Nader, kierownik Biura Kontroli Jakości. Ja się nazywam Michał Włodarczyk, jestem prezesem zarządu w tej spółce. Marcin, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Spotykamy się nie po raz pierwszy, ale dzisiaj szczególnym powodem tego zaproszenia są Twoje webinary, które są bardzo ciekawe. Za chwilę powiem więcej o tym, gdzie jesteśmy i co robimy. Na początek kilka słów o Tobie. Ja nazywam się Marcin Ruta, jestem właścicielem firmy MR PowerTech. Zajmuję się ogólnie analizami sieci elektrycznych, obliczaniem zagrożeń elektrycznych, w tym na przykład zagrożeń od łuku elektrycznego, o którym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać szerzej. Znajdujemy się na poligonie szkoleniowym, który jest wykorzystywany przez nas też jako poligon doświadczalny. Będziemy tu dzisiaj prezentowali kilka prac pod napięciem, natomiast chcielibyśmy od Ciebie uzyskać informację, co z ochroną łukową, jak tą ochronę łukową dobierać. Generalnie pracę pod napięciem, tak może nie książkową definicję, ale taką z życia wziętą, to jest świadome wykonywanie prac eksploatacyjnych na działających urządzeniach elektroenergetycznych. Świadome to znaczy, że wiemy, że tam jest napięcie, że urządzenie jest włączone i przeszkolony, to jest bardzo ważne, bo w tej technologii jest to bardzo ważne, przeszkolony personel, wykorzystując specjalistyczne narzędzia i sprzęt, wykonuje konkretne prace. Teraz jak Ty tu widzisz zagrożenia łukiem elektrycznym? Wiemy, że ten łuk elektryczny tam występuje, to zagrożenie występuje cały czas. No, tutaj dochodzimy jakby do sedna sprawy. Głównie chodzi o świadomość zagrożenia. Czyli, że wykonujemy pracę pod napięciem, my wiemy, mamy na pewno zagrożenia porażeniowe, wiemy, że są zagrożenia łukowe od łuku elektrycznego, czyli zagrożenia poparzeniowe tak naprawdę. I jeszcze pozostaje jakieś parę szereg innych zagrożeń drobnych, choćby upadek z wysokości. I tutaj pojawia się taki temat, czy my jesteśmy w stanie bardzo dobrze sobie określić to zagrożenie w tym momencie. Bo to jest jakby temat, którym ja się zajmuję technicznie, od strony technicznej. Natomiast przy pracach pod napięciem według mnie to jest bardzo ważna informacja, bo jak popatrzymy sobie w tle, wszyscy pracują, potrzebujemy mieć odpowiednie środki ochronne i to musimy sobie określić. I to tak naprawdę narzuca kodeks pracy, dziennik ustaw, dyrektywy europejskie itd. I powstanie łuku elektrycznego jest permanentnym zagrożeniem, które może powstać podczas wykonywania prac pod napięciem. I w sieciach niskiego napięcia, jak widać, część prac wykonywana jest metodą rękawic elektroizolacyjnych, czyli tak zwanym kontakcie, gdzie wykonujący tę pracę jest praktycznie bardzo blisko miejsca, gdzie może potencjalnie generować się łuk, ponieważ średni czas wykonywania takiej pracy to jest około godziny czasu, to ergonomia musi być równa ważna jak bezpieczeństwo. I to jest ważny punkt ergonomii, bo z moich doświadczeń przynajmniej, w ogóle jeśli chodzi o środki ochronne, to ja zauważyłem, że ludzie mają tendencję do tego, żeby nie używać środków ochronnych, nawet jeśli mają, jeżeli to jest niewygodne, jeżeli to jest coś, co im uwiera, przeszkadza. Inna sprawa jest taka, że w ergonomii też mówimy o temacie, na przykład dzisiaj jest chłodno, ale w środku lata będzie 35 stopni. Też trzeba w tym pracować, też trzeba założyć. Z zasady elektrycy pracują zazwyczaj w długich rękawach, ja też. I to jest taki typowy, można powiedzieć, strój, to jest na chłodny, ale na letni dni się aż tak bardzo nie różni. Więc ergonomia jest bardzo ważnym elementem, dlatego tak naprawdę my się skupiamy na tym doborze zagrożeń. Tam jest bardzo duży punkt, jeśli chodzi o ograniczanie, po to, żeby do tego punktu ergonomii dojść, żebyśmy mieli odpowiednie środki ochronne na naszej pracy, a nie przesadzone, ani w jedną, ani w drugą stronę, bo nie możemy mieć za mało, bo fajnie się nam pracuje, ale nie jesteśmy odpowiednio chronieni, ani nie możemy mieć za dużo, bo w tym momencie się bardzo źle pracuje. Taki człowiek termicznie może się przegrzać i też nie jest to dobre. To pod kątem BHP też nie jest to rozwiązanie. A jak ja tak ogólnie wspomnę, jeśli chodzi o środki ochronne, to mówimy tak naprawdę o rękawicach, to jest jedna rzecz, czyli ochrona przed porażeniem prądem. Mówimy też o rękawicach przeciw działaniu łuku elektrycznego, bo nasze ręce są bardzo blisko w tym momencie kontaktu, bo bliżej się już nie da. Mamy ochronę twarzy, różne są metody, ale jest ochrona twarzy i cały zestaw ubrań, który jest wymagany do odpowiedniego zagrożenia. Także to się wszystko łączy z ergonomią mimo wszystko. Nie chodzi tylko o posiadanie jakichś środków ochronnych, tylko odpowiednich środków ochronnych do tego typu pracy. Ja tylko taką małą dygresję a propos siły technologii prac pod napięciem. Jak wspominałem już wcześniej,
Tu się bardzo mocno skupiamy na szkoleniu. I szkolenie podstawowe elektromontera trwa przynajmniej 7 do 10 dni. Kiedy z tych 7 do 10 dni tylko jeden dzień to jest teoria, wtedy się zapoznajemy z instrukcją organizacji prac pod napięciem w danym zakładzie, natomiast pozostałe 9 czy 6 dni, w zależności od tego, jak tam intensywnie ten kurs jest prowadzony, to jest wykonywanie prac. Więc możemy założyć, że stosowanie środków ochronnych, tych, które chronią przed porażeniem, zestaw rękawic i hełm z osłoną twarzy, to raczej jest wpojone ze względu na to, że mamy ten pierwiastek, że instalacja jest pod napięciem. To nie jest tak, że tam nie ma napięcia, że jest wyłączone albo było, albo ktoś mi wyłączył. Nie. Wiem dokładnie, że tam jest napięcie i to napięcie czeka na mój błąd. Oczywiście to jest bardzo duże założenie, ale wiemy z praktyki, że sprzęt ten jest stosowany. Robert, No jeszcze. i nasi klienci w związku z tym często proszą nas o pomoc w doborze narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem. I zdarza się, że dobór środków ochrony indywidualnej, zwłaszcza chroniących twarz, szyję, tu bok, sprawia im kłopoty. I oczywiście my jako producent zdajemy sobie sprawę i wiemy, na czym polegają badania, jaki jest proces certyfikacji. Znamy poziomy ochrony tych hełmów, osłon bocznych, twarzy i tak dalej, ale jego dobór nie jest tak prosty jak sprzętu elektrycznego w zależności od napięcia danego urządzenia. No i to jest właśnie taki bardzo duży obszar, ja nie powiedziałbym szarej strefy, tylko takiej niewiedzy, która wynika trochę z tego, że to wcale nie jest takie proste. Tu nie mamy poziomu napięcia 15 kV, 1000 V i tak dalej, do którego sobie możemy dobrać sprzęt, aparaturę, narzędzia i tak dalej, bo to jest powiedzmy relatywnie proste i to jest bardzo łatwa informacja do otrzymania. Tutaj problem polega trochę na tym, jeśli mówimy o zagrożeniach łukiem elektrycznym, że to tak naprawdę to są obliczenia inżynierskie, których na razie przynajmniej na obecną chwilę trzeba dokonać dla konkretnej instalacji. One są szersze, większe, mniejsze i tak dalej, w zależności od tego, co robimy. Żeby sobie określić poziom energii. Poziom energii określa się zazwyczaj w kaloriach na centymetr kwadratowy, tak samo się testuje ubrania, one zazwyczaj mają gdzieś tu opisany ten poziom tego testu, tej energii, którą wytrzymują. To jest, wiadomo, wy jesteście specjalistami w tym, wiecie jak testuje się, więc to nie jest dla Was nowy temat. Nowy temat pojawia się w momencie, w którym trzeba to dopasować do pracy. I w tym momencie jak ktoś zapyta się, ok, jakie my tu mamy teraz zagrożenie, czy mamy 4 kalorie, 8, może 20, może 100. To jest ta duża niewiadoma, więc ludzie mają problem z doborem. Żeby dobrać odpowiednie środki ochronne, trzeba sobie przeanalizować, robimy analizę sieci, teraz tak, jakie mamy prądy zwarciowe, jak działają zabezpieczenia, jaka jest konfiguracja tej sieci, bo to ma też znaczenie. Mamy odpowiednie normy do tego też, NFPA 70E, mamy IE 1584 do wykonywania, plus metody zwarciowe i tak dalej. I na bazie tego wychodzi nam cały obraz, jaka ta energia może być w tym miejscu. I to też nie dotyczy jednej sytuacji, bo przy tego typu analizach analizuje się najgorszy wariant, czyli sytuację, w której odległość może być mniejsza lub większa, czasy zabezpieczenia mogą być mniejsze lub większe, w zależności od tego, jaki jest ten prąd zwarcia łukowego, bo on jest inny niż typowego zwarcia, stąd są te problemy. W zależności od tego, jaka jest sieć, jakie są napięcia sieci, to wszystko ma wpływ. I ponieważ to jest taka większa analiza tak naprawdę, ona stwarza problemy. Jakby stąd jestem ja w tej sytuacji tutaj, zajmując się tymi rzeczami, ale to ja rozumiem, skąd się bierze problem właśnie z tego doboru, że człowiek patrząc na to widzi, ok, ja mam 400 V. To Marcin, może przejdźmy do konkretnych przykładów. Spróbujemy Ci scharakteryzować te prace, które wykonują za nami koledzy i zobaczymy tam, w tym miejscu, jak się nasze tezy, które my tutaj postawimy, obronią z Twoją przeogromną wiedzą w tym temacie. Dokładnie. Jesteśmy świadkami końcowego etapu przygotowywania miejsca pracy, czyli izolowania miejsca pracy. Linia napowietrzna 0,4, 4 przewody akurat tu w układzie płaskim, nieizolowane. Pod spodem mamy jeszcze przewód w izolacji zwany popularnie ASX. Jesteśmy na końcowym etapie, kiedy Wojtek przygotowywuje izolację do wykonywania pracy. Pracą samą będzie podmostkowanie tego tutaj odgałęzienia, ale jak widzisz, z każdym etapem wykonywania tego izolowania wszystkie elementy sieci zostają zakryte, zaizolowane, bo takie są zasady wykonywania tej pracy. Przed przystąpieniem do już samej czynności to będziemy mieli podłączenie mostka, izolujemy wszystkie elementy, które mogą być pod napięciem.
Jeżeli byśmy na chwilę przeszli jeszcze do linii średniego napięcia, tam jeszcze będziemy izolowali wszystkie elementy, które przewodzą w ogóle na takim słupie, ale wracając na linię niskiego napięcia, mamy tutaj sytuację, kiedy izolujemy wszystko, co może być pod napięciem. No i teraz nasza teza, którą chcemy obronić, jest taka, że może w momencie, kiedy już mamy zaizolowane miejsce pracy, Wojtek jest tam w stanie pracować z osłoną twarzy w klasie pierwszej, bo co mu tam grozi? Jaka jest tutaj Twoja ocena? Bo to jest właśnie ten punkt taki, że mamy już wszystko wyizolowane, nie? My do tego musimy jeszcze dojść. Więc zawsze się, jak sobie to podzielimy na etapy, to mamy też podejście do linii, czyli ten motyw w ogóle, gdzie się pojawiamy na dzień dobry i tu mamy zagrożenie, no bo wszystko jest nieizolowane jeszcze. Mamy motyw tego izolowania miejsca pracy, tak samo mamy dalej zagrożenie. Wiadomo, jak już jesteśmy w tym etapie, to tu jest ciężko jakby zrobić coś, bo mamy jakby ten punkt taki, który by można było nazwać pracami już nie beznapięciowymi, ale nie widzimy żadnych części czynnych przewodzących, w sensie nie możemy ich dotknąć, ale jak dotkniemy, to są izolowane. Jakby z takiej kwestii proceduralnej trochę, no nie? Dochodzi jeszcze temat odporności tych wszystkich płachetek materiałów na łuk, którego no, nie ma tego na razie w normach po prostu fizycznie. Nie, mamy wiedzę, więc ale... to jest stan obecny na dzień dobry. One pewnie jakiś wpływ mają, ale no, nie jest to do końca przetestowane póki co, więc ja bym się pewnie nad tym jeszcze zastanowił. Natomiast z punktu widzenia zagrożeń, to ten motyw rozpoczęcia, izolowania i przygotowania miejsca pracy to jest najgorszy punkt. Bo w tej sytuacji, mówię, tu wchodzimy teraz bardziej trochę w ocenę ryzyka niż ocenę zagrożenia. Bo zagrożenie jest cały czas to samo. Tak jak w technologii prac pod napięciem, cały czas to samo i mogą się dziać zewnętrzne rzeczy, no nie? Może gałąź spaść, cokolwiek. Z oceny zagrożenia będziemy wiedzieli, jaki mamy zakres działania tego łuku elektrycznego, czyli na przykład czy on ma zakres działania 1,5 metra, 2 metry w danym miejscu pracy. Wiemy, jaki będzie poziom tego zagrożenia, czy na przykład to będzie jakieś 4, 8, 12 kalorii, może 20, nie wiem. Zgaduję teraz na centymetr kwadratowy, co wymusza tą odległość też zagrożenia. Na bazie tego sobie dobieramy środki ochronne i działamy. I teraz, czy osłona twarzy w klasie pierwszej? Inna sprawa jest tak, do tego dojdziemy może później, że są zasadniczo dwie grupy środków ochronnych testowanych łukiem otwartym i zamkniętym. To wy o tym wiecie. Klasa pierwsza, klasa druga to jest testowanie box testem, który de facto nie do końca pasuje do pracy na liniach. Ale No bardzo bo, pasuje do złącz kablowych, które Dokładnie. zaraz zobaczymy. Więc mamy testowanie łukiem otwartym, testowanie łukiem w komorze. Klasa pierwsza, druga to są właśnie łukiem w komorze, do których bardzo długo nie było metody doboru tych środków, w ogóle obliczeń. A my skupiamy się na tej metodzie powiedzmy amerykańskiej, ale według NFPA, a tak naprawdę według IE 1584, którą sobie możemy rozszerzyć nawet do 15 kV, gdzie obliczamy energię właśnie też na przykład na takich liniach i wiemy dokładnie, jaka ma być energia. Wiemy na przykład, że to jest 12 kalorii. Czy klasa 1 to jest 12 kalorii? Nie. Nie. Wiemy, że Może być więcej, no nie? To już może być klasa druga, ale też niekoniecznie, bo to są zupełnie dwa różne testy. tak. Więc dobieramy sobie osłonę w klasie energii powyżej 12 kalorii do tych prac. Tak jak teraz jesteśmy w tym punkcie, no to tutaj jakby szansa na ten likelihood, tak zwany, ta szansa na zaistnienie tego za sytuacji takiej podbramkowej zagrożenia wypadkowej jest bardzo mała, bo już mamy wszystko wyizolowane. Ja bym się może jeszcze zastanowił nad tematami tych odległości, bo na przykład gdzieś tu może z przodu jeszcze powstać, no małe ryzyko, ale gdzieś tam może jakieś istnieje, a ciągle jesteśmy w strefie, więc takie poluzowanie trochę rygoru środków ochronnych, bo mamy wszystko wyizolowane, pewnie nie jest dobrym pomysłem. Jasne. Raczej jest takie, że wchodzimy już do prac przygotowani, przygotowujemy wszystko, gdzie jest największe zagrożenie, największe ryzyko zagrożenia. Same prace właściwie są tym krótszym elementem. Potem odizolowanie tego stanowiska z powrotem też będzie to większe zagrożenie, większe ryzyko zagrożenia. I te może 15 minut pracy nie jest może warte tego, żeby się wyrozbierać, no nie? Właśnie tak. W lecie. Raczej tego nikt nie zrobi, patrząc z punktu procedury. Ja tak to widzę, jeśli chodzi o pracę pod napięciem, w ten sposób. Jakby znamy powiedzenie, że kartka przyjmie wszystko i moglibyśmy wypisać taką procedurę, że do momentu, kiedy zaizolujemy całe miejsce pracy, pracujemy w zestawie ubrań i osłon twarzy, które mają przynajmniej 12 kalorii, a następnie jak już dojdziemy do momentu, kiedy mamy zaizolowane miejsce pracy, przebieramy się. Ale to tylko ten system. Po tej stronie bariery jest to rzeczywiście możliwe w naszej ocenie. Tam wiemy, że to jest to narzędzie, które nie będzie używane, nie będzie realne. To jest znowu powód do tej ergonomii, no nie? Że ergonomia prac środków ochronnych musi być na tyle dobra, żeby ten człowiek mógł to wykonać od A do Z. Tak. Tak jak mówię, on musiałby zejść, wejść z powrotem, to jest trochę na moje oko bez sensu. Dodatkowy wysiłek, Oczywiście. dodatkowe ryzyko też tak naprawdę, więc
To jest też charakterystyka prac pod napięciem, że panowie są już około 20-30 minut na stanowisku. Oczywiście tu jeszcze nie mieliśmy systemu, który obowiązuje, czyli zgłoszenie, wygrodzenie strefy i tak dalej. Nie jesteśmy na sieci operatora, ale możemy założyć, że ten etap, w którym Wojtek przejdzie do tej prawdziwej pracy, czyli założenia mostka, czy też demontażu mostka, do tego momentu będzie dochodził, w zależności jak skomplikowana jest linia, nawet 40 czy 50 minut. Może być taka sytuacja, tak? I tutaj ten dobór, to podkreślaliśmy na początku. Musimy patrzeć na to, że ta praca trwa, tak powiedzieliśmy, godzinę, może nawet 2 godziny, w zależności od samego przygotowania. Musimy tu pamiętać jeszcze o jednej sprawie, że do samego wykonania pracy część obwodu zostanie odizolowana, bo tego wymaga technologia. Natomiast tu będziemy mieli w momencie, kiedy rozizolujemy część obwodu, no może nam rosnąć zagrożenie doziemienia. Nie mamy raczej dużej szansy na to, żeby wykonało się zwarcie, żeby doszło do zwarcia międzyfazowego, czy do zainicjowania tego łuku od zwarcia międzyfazowego. Bardziej bym się tu patrzył na zagrożenie od doziemienia, choć z drugiej strony możliwa jest technologia jakiegoś przemieszczania przewodów w technice prac pod napięciem, bo tam jest szeroki zakres wykonywania prac i gdzieś dalej za nami może dojść do jakiegoś zetknięcia ze sobą przewodów. Jak tutaj to ocenić? Jakieś zwarcie, które się odbędzie, nie wiem, 10-20 metrów, 40 metrów od tego miejsca, gdzie jest nasz operator. I ja bym tak podszedł tego dwojako, bo ogólnie technologia prac pod napięciem dotyczy tylko linii. Bo to też może być rozdzielnice, różne inne przyłącza, ale jakbyśmy patrzyli na liniach, to na pewno przydadzą się tutaj statystyki energetyki do oceniania, stricte ocena ryzyka. Jak ryzykowne, jaką szansę mamy, że coś takiego się może zdarzyć przy tych procedurach. I jakby to jest też ważny, bardzo ważny punkt według mnie. Natomiast patrząc na przykład tak jak mamy teraz, to my jesteśmy ustawieni frontalnie do tych prac. Teraz czy istnieje szansa, że coś się może zdarzyć przed i za? No jakaś tam szansa istnieje, bo może spaść gałąź, może nie wiem, zbłądzony gołąb nam uderzyć w to, no, różne rzeczy się dzieją. Sami możemy taką sytuację sprowokować, jak mówię, na przykład przemieszczając przewód i jednocześnie gdzieś na dalszym stanowisku jest uszkodzony izolator, którego nie byliśmy w stanie stwierdzić. Tak, albo nie wiem, uziemnik był uszkodzony. Wszystko się może wydarzyć. Tu jest dużo jakichś takich różnych sytuacji, my się jakby chcemy ochronić przed tym, czego też nie wiemy. I w sytuacji, gdy na przykład powstałoby takie zwarcie międzyfazowe, powiedzmy między jedną a drugą fazą, które będzie gorsze w tym przypadku, istnieje szansa, bo łuk nie jest przewidywalnym jakby zjawiskiem, może on wędruje też, na przykład jeśli chodzi o linię, można powędrować w jedną, w drugą stronę, zależy jak jest wiatr, powędruje w naszym kierunku i to może być wystarczająco dużo, żeby już na przykład poparzyć człowiekowi twarz, nie? Bo może niekoniecznie ręce, bo mamy, ale na przykład twarz. Tak. Albo na przykład jesteśmy obróceni tyłem i na przykład tu, to jest na przykład przykład tego, który jest bardzo popularny, gdzie mamy niby hełm, ale brakuje na przykład jeszcze osłony głowy z tyłu, a na przykład strefa zagrożenia dla tej danej energii, która na przykład występuje na tej linii, dajmy na sobie 12 kalorii, tak sobie już przyjmę, mamy strefę około 2 metrów. 2 metry znaczy, że do 2 metrów mamy ciągle energię powyżej 1-2 kalorii na centymetr kwadratowy, która może spowodować poparzenie 2 stopnia. Może nie musi, ale zazwyczaj tak się to przyjmuje przy obliczeniach. No i teraz jak mamy strefę 2 metrów, więc mamy tą linię za nami, która nie jest już wyizolowana. Więc jeżeli tam by się zdarzyło zwarcie łukowe i łuk pójdzie w naszym kierunku, no to można poparzyć z tyłu głowę. Tak. To jest na przykład taka, no, czy jaka jest szansa, że coś takiego się zdarzy? Pewnie mała. Ale jest jakaś szansa. Więc to mówię, tu wracamy trochę do tych norm amerykańskich NFPA 70E, które mówią, jak te środki ochronne powinny wyglądać. Tego tak do końca nie ma 1:1 w Europie. One są jakby kopiowane w ten sposób, że są przerzucane do 1:1, albo rekomendowane, żeby ich używać, bo też tak jest, w zależności od kraju. Natomiast przy technologii prac pod napięciem na linii, na przykład takiej, ja bym bardzo się skupił na tym, żeby obliczyć sobie na przykład dla całego toru, zależy jak mamy, jaka ta energia jest od do, bo ona się będzie zmieniała oczywiście, dobrać sobie odpowiednie środki ochronne, które są w ogóle jako maksymalne do tych. Najlepiej, żeby one były w miarę dostępne, takie ergonomiczne, czyli nie idziemy w kierunku tych zestawów po 40 kalorii, bo wiadomo, na słupie to jest bez sensu. Musimy sobie bardzo dobrze szacować do ergonomii tą odległość prac, bo czasami one jakby na linii niskiego są wykonywane tak, ale mogą być też wykonywane drążkami. No nie? Pokażemy za chwilę tak. ten przykład. Więc te odległości też mają znaczenie i mają bardzo znaczenie te odległości między fazami poszczególnymi, bo one są tutaj dość długie, 20-30 cm w zależności od słupów i na przykład jest bardzo, bardzo mała szansa, że zaistnieje zwarcie między na przykład tą krańcową fazą i drugą. Jasne. Jeżeli tam jest na przykład pół metra odległości albo 60 cm,
to nawet jakbyśmy ją stworzyli, to prawdopodobnie ten łuk się nie utrzyma przy takim napięciu. Już nawet przy tych 20-30 cm no to wymaga trochę testu, ale oficjalnie może się utrzymać, bo wiemy, że może, bo organoleptyczny i z filmów i z innych rzeczy wiemy, że tak, takie przypadki się zdarzają. Więc tak z mojej perspektywy tak bym na to patrzył, że tu są możliwe zagrożenia, jeżeli sobie podzielimy to na konkretne etapy i ten etap samych prac, które się wykonuje relatywnie, powiedziałbym, krótko w porównaniu do przygotowania stanowiska, najmniejsze zagrożenie będzie miał prawdopodobnie, ale mówisz o tym motywie nagle wyizolowania stanowiska, które robimy. Tak, za chwilę się tam gdzieś tam... To będziemy widzieć ten motyw tak. Tak. I teraz mamy częściej czynne przewodzące dostępne, to jest większe ryzyko w tym momencie. My jesteśmy przygotowani, dobraliśmy sobie odpowiednio wszystko i działamy dalej. Tu chodzi tak, jakby trochę zrobić, policzyć, zapomnieć może i jakby wdrożyć to w procedurach. Jasne, nie? tak. Czyli nasza teza o tym, że przy pracach pod napięciem w liniach napowietrznych stosowanie klasy pierwszej czy klasy pierwszej opadła w tym momencie w twojej ocenie. Też nie do końca, bo to zależy jaka jest linia. Bo Jasne. może być tak, że nam wyjdzie z obliczeń, że ta klasa 1, która powiedzmy się przekłada na przykład na jakieś 4-6 kalorii może, 4 kalorie bardziej, jest ok. I dla tej linii, dla tego obszaru na przykład jest fajna, jest super i nam pasuje. Nie? Oczywiście. To wszystko wynika trochę z tych obliczeń zagrożenia. Jeżeli zagrożenie się łapie, bo z tego wynika klasa hełmu, dobór jego. Chcemy w klasie pierwszej, bo mamy zagrożenie do klasy pierwszej. Jeżeli mamy zagrożenie do klasy drugiej, to dobieramy hełm do klasy drugiej. Jakby nie w zasadzie, że do tego typu pracy chcemy klasę 1, bo ona nam załatwia wszystkie tematy. Ona na pewno coś pomoże, bo to nie jest tak, że jakby lepiej mieć hełm w klasie pierwszej, niż nie mieć go w ogóle. Jasne. Albo mieć jakiś plastikowy, który po prostu się stopi, nie? Oczywiście. Jak to czasami widać. Natomiast tutaj ciężko jest powiedzieć, bo ja nie mogę tak powiedzieć po prostu wprost, że to coś da, bo nie mamy takiego testu. On równie dobrze po przekroczeniu pewnej energii może ulec uszkodzeniu zupełnemu, a może być tak, że będzie troszeczkę ograniczał i poparzenia zamiast 4 stopnia będą 3. Ja nie wiem, czy to jest pocieszenie dla kogoś, Właśnie, tak. ale jest to, W terminologii to jest tak. taki efekt, ale oficjalnie w Unii Europejskiej to, co było powodem do tego, że mamy testowanie łukiem w komorze, oficjalnie było to zażalenie takie, że to musi w 100% chronić. Więc takie podejście, że mamy w klasie pierwszej i to jest takie pół na pół fajnie, no niestety nie może być uznane jako oficjalnie wtedy środek ochronny. Taki w sensie do danego typu pracy, nie? Połowiczny. Nie ma czegoś takiego. Albo wszystko, albo nic. Tak. Mamy wrażenie, że zadajemy więcej pytań niż mamy odpowiedzi, ale przynajmniej dobrze, że tematu dotykamy. To co, przejdziemy do kolejnego przykładu prac. To będą prace w złączu kablowym.